Witam Was wszystkich. Dzisiaj pokażę, jak z 5 prostych prostopadłościennych pudeł wyprowadzić 5 różnych wieżowców. Zacznijmy od narysowania 5 takich samych prostopadłościanów. Najpierw narysuję płaszczyznę zbiegającą się lekko ku górze. Na bokach i w środku płaszczyzny odznaczam sobie równe prostokąty. Później w równych odstępach pomiędzy nimi dodaję jeszcze brakujące 2. Teraz na podstawie prostokątów utworzę w perspektywie prostopadłościany. Żeby nie stały nudno w jednym szeregu, część z nich wysuwam w perspektywie do przodu, a część w głąb. Wszystkie wieżowce, które dzisiaj narysuję, znajdują się w Warszawie lub są dla niej projektowane. Zaczniemy od hotelu Intercontinental. Budynek charakteryzuje się tym, że do pewnej wysokości jest wycięty na przestrzał i wygląda, jakby unosił się na smukłym słupie. Zaznaczam w perspektywie płaszczyznę, do której od dołu sięgać będzie wycięcie, oraz płaszczyzny wycięcia. Teraz na ścianach budynku zaznaczam zbiegającymi się liniami poziomy kolejnych kondygnacji oraz pionowe podziały elewacji. Duże prostokąty, które zaznaczam na samej górze wieżowca, to okno najwyżej położonego w Polsce basenu ze świetnym widokiem na panoramę Warszawy. Pomiędzy pionami i poziomami silniej odznaczam otwory okienne. Przy tak wielu powtarzalnych elementach trzeba próbować jakoś urozmaicić obiekt, żeby wszystko nie wyglądało nudno i tak samo, dlatego niektóre okna zaznaczam mocniej. Część elewacji może też błyszczeć mocniej od słońca albo być urozmaicona odbiciami chmur. To pomoże też zmniejszyć liczbę okien do dokładnego wyrysowania. Ciemna płaszczyzna, która na całej wysokości budynku podkreśla wycięcie w dolnej części wieżowca, doda w tym rysunku nieco kontrastu, co nada obiektowi wrażenia połysku. Refleksyjność elewacji można jeszcze podkreślić, cieniując płaszczyznę gradientem i wycierając gumką odbicia chmur. Drugi wieżowiec to pochodzący z lat 50. Pałac Kultury. Jego bryła jest bardziej zróżnicowana, dlatego najpierw zaznaczam uskokowo zmniejszające się prostopadłościenne górne partie wieżowca wraz z dachem i iglicą. Wszystkie kolejne zmniejszające się piętra bazują na rzucie kwadratu, którego narożniki stopniowo przesuwają się do środka po przekątnych. W niższej części wieżowca do głównej części doklejone są mniejsze narożne ryzality. Aby je utworzyć i mieć pewność, że będą sobie równe, zaznaczam najpierw płaszczyzny, na której się zaczną, oraz przekątne tej płaszczyzny. W oparciu o przedłużenia przekątnych mogą wysunąć narożne części wszędzie o tą samą odległość. Teraz podobnie jak poprzednio zaznaczam po zbiegach i pionach podział elewacyjny. Warto przy okazji powiedzieć nieco o historii tego budynku. Jego budowa była wymuszona i stanowiła symbol sowieckiej dominacji w Polsce po II wojnie światowej, przez wielu traktowanej po prostu jako wroga okupacja. Stąd też po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiły się liczne głosy, by ten najwyższy w Polsce budynek po prostu zburzyć.
Wieżowiec wciąż stoi, bo choć niegdyś stanowił złowrogi symbol, teraz dla wielu wpisał się już w panoramę Warszawy i stanowi jedną z jej ikon, pozostało świadczącą o tragicznych losach naszej stolicy i całego narodu. Mało kto jednak wie, że choć zbudowany przez komunistów, budynek był wzorowany na amerykańskich wieżowcach w stylach historycznych, a zwłaszcza na nowojorskim Municipal Building. Zegar, który zaznaczyłem elipsą na samym szczycie, pojawił się na budynku dopiero w 2000 roku i jest trzecim najwyżej położonym zegarem na świecie, przebijając nawet sławetnego Big Bena. Po zaznaczeniu prostych podziałów na elewacji wysuwam przed lica ścian gzymsy wieńczące kolejne partie budynku. Nad gzymsami posadowiono attyki, czyli dekoracyjne zwieńczenia ścian. Z ich powstaniem też wiąże się ciekawa historia. Kiedy po wojnie zdecydowano się na budowę Pałacu Kultury, sowieccy architekci ruszyli na wycieczkę po Polsce, aby szukać inspiracji dla budynku i nadać mu rzekomo typowo polski charakter w detalach. Podczas tej suto zaprawionej alkoholem wyprawy architekci trafili do Krakowa i zachwycili się tamtejszymi atykami w kamienicach i w budynku sukiennic na rynku. Dlatego też wieżowiec jest zwieńczony tak, a nie inaczej, choć to, co typowe dla południowej Polski, wygląda już raczej obco w Polsce centralnej. Bryła budynku jest bardziej zróżnicowana niż w przypadku poprzedniego wieżowca, dlatego powtarzalnych elementów jest nieco mniej. Mimo to jednak im niżej, tym coraz bardziej osłabią rysowane elementy, żeby obiekt nie wyglądał zbyt ciężko na arkuszu. Kolejny obiekt, jaki narysuję, jeszcze nie powstał, a jest jedynie w sferze planów. Wybrałem jednak ten obiekt po to, by pokazać, jak zróżnicować płaszczyzny odbijające otoczenie i jak zaakcentować prześwitujące przez szklaną elewację wnętrze. Bryła budynku przypomina nieco kryształ, a elewacje składają się z nieco odchylonych od pionu płaszczyzn. W płaszczyznach odchylonych ku dołowi, czyli w tych, które nie będą tak mocno odbijać blasku nieba, zaznaczam podziały stropów. Pionami zaznaczam też linie, w których we wnętrzu budynku mieszczono słupy.
Nieco delikatniej i jedynie częściowo zaznaczam podziały słupów i stropów za odchylonymi ku górze trójkątami. To dlatego, że będą one cieniowane dużo jaśniej, docelowo mają zaświecić. Cieniując, mocno zaznaczam spody stropów. Aby wszystko nie zlało się w jedną ciemną plamę, pozostawiam jasne poziome kreski grubości stropów oraz pionowe fronty słupów. Na częściach jasnych trójkątów też ciemniej zaznaczam podobne podziały, ale staram się to robić delikatniej i gradientalnie osłabiać cieniowanie przy krawędziach płaszczyzny. Gumką chlebową mogę nadać płaszczyznom nieco połyskliwości. Dla lepszego wyeksponowania błyskliwej bryły wieżowca na tle nieba dodaję nieco ciemniejszego tła. Kolejny budynek to tzw. żagiel autorstwa Daniela Libeskinda. Jego bryła składa się z ekspresyjnie wygiętej formy, przecinającej się z prostopadłościanem. Zaznaczam najpierw wygiętą płaszczyznę, a następnie nadaję jej grubość w perspektywie. Zaznaczam też miejsce, gdzie żagiel przecina się z prostopadłościanem. Żeby podziały na elewacji wyszły równo, zaznaczam najpierw linię na górze, w środku i na dole płaszczyzny. Później powstałe pola dzielę na 2, na 4 i tak stopniowo zagęszczam wszystkie poziomy elewacji. Choć w ten sposób raczej nie oddaję dokładnej liczby kondygnacji, to jednak w tak wrażliwym rysunku i przy takiej liczbie podziałów nie będzie to zauważalne. Podobnie jak w przypadku pierwszego wieżowca, przy cieniowaniu muszą posłużyć się wszystkimi możliwymi środkami, które uatrakcyjnią monotonną płaszczyznę, czyli cieniowaniem gradientem, zróżnicowaniem okien czy sugerowaniem odbić w szklanych elewacjach. Tu na szczęście okna są silnie zróżnicowane w poziomach, co daje trochę rysunkowej swobody.
Ostatni z wieżowców to tak zwana Lilium Tower autorstwa Zachy Hadid. Projekt pozostaje na razie w sferze marzeń i rozgrzewa wyobraźnię warszawiaków. Cały budynek miałby nieco przypominać kolbę kukurydzy lub ustawiony pionowo sterowiec. Mamy tu zatem obłą formę, której przekroje, czyli rzuty kondygnacji, miałyby w przybliżeniu kształt oblonego krzyża. Aby narysować tak złożony obiekt, muszę najpierw zaznaczyć nieco pięter, na których narysuję przekroje. W każdym przekroju zaznaczam przekątne, a łukami po bokach zakreślam obrys budynku. Teraz w przekrojach rysuję spłaszczone elipsy, po dwie przecinające się pod kątem prostym na każdym piętrze. Na czubku budynku dodaję miękkie zwieńczenia. Kiedy mam już zaznaczone główne podziały, dodaję jeszcze pomiędzy nimi kolejne piętra w równych odstępach. Podobnie jak w poprzednim wieżowcu, zaznaczam ciemne stropy i piony słupów. Aby wydobyć obłą i wklęsłą bryłę wieżowca, dodaję miękkie cienie w zagłębieniach i na wyobleniach powłoki. Przetarcia gumką chlebową naprostują nieco krzywe linie i nadadzą gmachowi połyskliwości. To tyle jeśli chodzi o rysowanie wieżowców, a na następnym filmie zrobimy sobie takie małe podsumowanie tego, co do tej pory rysowaliśmy i tego, co Wam pokazywałem. Narysujemy sobie miasto z lotu ptaka i to będzie koniec pierwszego sezonu tego kursu, ale spokojnie, kolejne są w przygotowaniu.